Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu herbacianego. Dzisiaj zajmiemy się czymś, co herbatą nie jest, ale jest napojem, który właściwie w Polsce mógłby zostać nazwany herbatką, ponieważ u nas wszystko, co zalewamy gorącą wodą, nazywa się potocznie herbatką, ale jest to inna roślina. Herbata, którą już nieraz wspominaliśmy, to Camellia sinensis. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić hibiscus, Hibiscus sabdarifa się nazywa oryginalnie, czyli malwa sudańska. Jest to jedyna jadalna odmiana hibiskusu. Dlaczego o tym powiemy? Ponieważ jest to narodowy napój w północnej Afryce, zwłaszcza w Egipcie. Robi się go bardzo słodki, gorący, zimny do wyboru. Jako że chwilkę się będzie parzyło, zaczniemy od samego przygotowania hibiskusu. Nazwa tego napoju, który przygotujemy, to jest karkade. Jest to nazwa, która funkcjonuje właśnie właściwie w Egipcie, ponieważ w różnych krajach afrykańskich oraz we wszystkich krajach, gdzie w ogóle sztuka i zwyczaj picia karkady dotarło, nazwa się różni, ale będziemy nazywać go karkadę, ponieważ narodowo jest to napój egipski. Także bierzemy sobie tutaj takiego hibiskusa. Ten jest suszony. Chodzi o same kwiaty hibiskusa. To właśnie jest to. Można spotkać też kandyzowany do jedzenia. Z tego robimy napar. O, już naśmieciłem. Zwykle używa się go dość sporo. Tutaj nie jest to herbata, jak mówiłem, więc nie przeparzy się, nie zrobi się gorzka. Im dłużej będzie parzony, tym kolor będzie intensywniejszy i tym bardziej kwaśny będzie. Napar będzie bardzo kwaśny, ponieważ jest taki hibiskus bardzo bogatym źródłem witaminy C. Zalewamy to teraz wrzątkiem, świeżo zagotowana woda i zostawiamy do parzenia na około 8 minut. O samym hibiskusie można by mówić sporo. Napój karkadę, jak mówiłem, w różnych postaciach występuje w różnych miejscach. Gdzieniegdzie robi się nawet z niego piwo. Sprzedaje się wody mineralne, aromatyzowane właśnie za pomocą hibiskusu. Ale co ciekawe, w samym Egipcie jest to napój narodowy, który jest używany do celebracji ważnych uroczystości. Na ślubach dla nowożeńców wznosi się właśnie toast karkadę. Również witając Nowy Rok wznosimy ten toast. Jest on używany do podkreślenia wagi wydarzenia. Również w krajach chrześcijańskich, gdzie karkadę dotarło, jest to nieodłączny element świętowania Bożego Narodzenia. Co ciekawe, jest to wino. Jest to wino stosowane właśnie przez Egipcjan. Tutaj trzeba powiedzieć, że Egipt jest krajem, powiedzmy, bardzo ortodoksyjnie muzułmańskim. Stąd muzułmanie nie mogą pić alkoholu w żadnej postaci. I schłodzony, bardzo obficie posłodzony, gęsty syrop z hibiskusu, czy właśnie to karkadę, uważane jest tam za wino. Jest właśnie pite jak wino z lampek, czy różnego rodzaju kieliszków. Jest schładzane, robi się różnego rodzaju koktajle. Uważa się to za alkohol i tak się go używa, chociaż alkoholu w tym nie ma ani śladu. Słodzenie samego takiego hibiskusu również troszeczkę nam, Europejczykom, w głowie się nie mieści. Jeśli ktoś tam, powiedzmy, pamięta coś ze szkoły z chemii, taki syrop z karkadę to jest roztwór nasycony cukru w naparze z hibiskusu. Co znaczy, parzy się taki hibiskus jak my teraz, a następnie sypie się tam cukier i miesza tyle, ile w ogóle uda się rozpuścić w tym naparze. Także jest to piekielnie słodkie, dla Europejczyka praktycznie nie do wypicia. Tak, tutaj parzymy to na ciepło, ale bardzo powszechnie jest robiony na zimno. Co ciekawe, jeśli będziemy przykładowo w Egipcie, napić się go można praktycznie w każdej restauracji, w każdej kawiarni. Okazuje się, że kelner odruchowo w jakiś swój, nie wiadomo, intuicyjny sposób wie, o co nam chodzi. Kiedy po prostu przychodzimy i siadamy, mówimy, że chcemy karkadę, on sam z siebie wie, czy chcemy ciepłe, czy zimne. Nie wiadomo, jak się to dzieje, ale zwykle się nie mylą, bo dwie wersje właśnie są tam szeroko podawane. Takie karkady wypite na ciepło również jest bardzo dobrym rozwiązaniem na upały. Nawadnia,
No i wręcz trochę ochładza, ponieważ nie musimy spalać kalorii, żeby to nagrzać, a można się napić i ugasić pragnienie. Co do zimnego karkadę, tutaj pozwoliłem sobie już wcześniej przygotować, ponieważ taki hibiskus przygotowany na zimno, metodą zimnego parzenia. Znaczy, że nie zalewamy tego wrzątkiem, a zimną wodą. I to, co tutaj widać, bardzo ciemny, czerwony napar, nie można powiedzieć napar, no bo był zalany właśnie zimną wodą, to stoi od wczoraj, także całą noc się to parzyło, powiedzmy. Według oryginalnych przepisów to nawet 3 dni powinno stać zalane, zanim będzie takie naprawdę fajne do picia. No, nasz ma 1 dzień, ale można spojrzeć, barszczyk. Naprawdę bardzo intensywny kolor, świetnie zaparzone. Także w tej chwili przygotujemy sobie to na początek na zimno. Również powinno to być obficie posłodzone. Oczywiście filozofii żadnej nie ma. Mamy tutaj lód. Do szklaneczki zalewamy takim posłodzonym, wystudzonym, zmrożonym wręcz hibiskusem. Mamy takie zimne karkadę. Można do tego dodać cytryny, można dodać owoców, można zrobić również koktajl. Popularnie dolewa się na przykład soku owocowego i coś takiego ma wtedy warstwy, bo to akurat jest takie dość rzadkie. No właśnie, kolor intensywny, kolor barszczu, bardzo proszę. Jak widać, kolor jest bardzo intensywnie czerwony, jest to również nazywane złotem, czerwonym złotem faraonów. No, na to dowodów akurat nie ma, ale uważa się, że faraonowie w starożytnym Egipcie pili właśnie karkadę już wtedy. Także bardzo długa tradycja tego napoju. Tymczasem mamy już tutaj zaparzone nasze karkadę na gorąco. Tutaj już widzimy intensywny, bardzo czerwony kolor. Ciekawostka jest taka, że również można tego używać do barwienia tkanin i tak również się robi w Afryce. Warto wspomnieć również o tym, że od bardzo dawna napar karkadę był ceniony w północnej Afryce nie tylko za swój smak, ale również za swoje zdrowotne właściwości. Było to panaceum na wiele dolegliwości. Wiele z nich to oczywiście placebo, bo oczywiście bardzo jest to zdrowy napar, ale oczywiście nie leczy wszystkich chorób, jakie można sobie wyobrazić. A tak w Afryce uważano, że jest to po prostu remedium na wszelkie dolegliwości. Przede wszystkim witamina C. Jest to bardzo kwaśne i bardzo dobre i bogate źródło witaminy C. Poza tym reguluje układ pokarmowy, ogranicza wchłanianie się wody w jelicie grubym, przez co nie pozwala na zatrzymywanie zbyt dużej ilości wody w ciele. Chodzi o to, że po prostu jest trochę moczopędne. To jest jedno ważne działanie. Poza tym napar ten usprawnia nieco pracę układu pokarmowego, także po ciężkim posiłku jak najbardziej wskazane. Podnosi odporność. Poza witaminą C zawiera również masę innych witamin. Zawiera także przeciwutleniacze, także szalenie zdrowe. No i mamy już to gotowe, możemy sobie to teraz przelać i posłodzić. Tak jak mówiłem, powinno to być posłodzone do przesady. No my oczywiście nie będziemy tego aż tak słodzić. Zrobimy sobie to takie posłodzone, powiedzmy po europejsku, czyli no nie dodamy tego cukru tak dużo, jak powinno być oryginalnie, no ale myślę, że Europejczycy nie są w stanie tego wypić, no chyba że ktoś naprawdę lubi słodycze. Są ludzie, którzy wolą to pić w ogóle nieposłodzone, no przy czym jest to bardzo kwaśne, ale ten smak również odpowiada wielu osobom. Dodajemy tego cukru mimo wszystko sporo, ale no, nie tyle, ile się zmieści, czyli ile się rozpuści. Nie zrobimy roztworu nasyconego, tylko zrobimy po prostu posłodzony napar. W niektórych krajach i regionach w ogóle rodziny, które uprawiają sobie je na własny użytek, nie dopuszczają w ogóle możliwości handlu takim hibiskusem. Osiąga on często, jeśli już jest dostępny na rynku, bardzo wysokie ceny, a przez wiele osób, które uprawiają go w niewielkich ilościach, jest zarezerwowany tylko do użytku rodziny oraz gości. Właśnie jest to element gościnności. Zawsze karkadę dostajemy, kiedy przychodzimy w gościnę do Egipcjanina. Także taki napar cieszy się dużym poważaniem w tamtych krajach. Wyśmienite. To wszystko, co chciałem Wam o karkadę powiedzieć.
Zapraszamy do oglądania, lajkujcie, piszcie komentarze i piszcie, co chcielibyście zobaczyć jeszcze. Także do zobaczenia.